Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Jak widzicie, jest jeszcze dosyć ciemnawo, bo jest bardzo wcześnie. Dzisiaj jest który? 25? 25 stycznia, sobota, 7 rano. I dzisiaj w związku z tym, że mamy ferie zimowe, jedziemy do rodzinnego miasta Nuriego, do Burdur, tutaj stąd zwan Erciş. Już wam pokazywałam, jak taka trasa wygląda, kiedy się nią przemierza samochodem. Jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to link będzie gdzieś tutaj. No a tym razem będziemy lecieć samolotem, no bo jak już wiecie z tamtego filmu, to jest bardzo, bardzo daleko. No i chciałam wam dzisiaj pokazać, ile czasu to trwa. Od wyjścia z domu do przybycia do Burdur. Jest 7 rano. Słuchajcie, jest 7:20, dojechaliśmy taksówką do miasta. Teraz wam powiem, jak będzie wyglądać nasza trasa. Musimy dojechać z Erciş do Van na lotnisko i mamy stąd około 100 km. I tutaj w mieście w Erciş mamy taki serwis Naim Turizm, który przewozi bezpośrednio z Erciş na lotnisko właśnie. Więc przyjechaliśmy tutaj na ich przystanek i tym autobusem jechać na lotnisko będziemy za niedługo. Nuri właśnie coś nam kupił jeszcze na śniadanko, bo nic nie zjedliśmy, tak z domu wybiegliśmy. Dobrze, to widzimy się niedługo, jak już ruszymy tym autobusem. Przy okazji chciałam wam jeszcze powiedzieć, że będziemy mieć niezłą różnicę w temperaturze, bo ta noc w Erciş to chyba była najzimniejsza noc ze wszystkich do tej pory. I mimo tego, że już jest rano, to jest cały czas -13. Strasznie marzniemy. A będziemy lądować w Antalii. W Antalii na tą chwilę pogoda zapowiada +11. Odczuwalna na pewno więcej, bo tam jest taki klimat. Także taka różnica, naprawdę marznę. Mam nadzieję, że ten autobus już niedługo ruszy i włączą ogrzewanie. Ruszyliśmy już jakiś czas temu. Chętnie pokazałabym wam trochę widoków, bo akurat dzisiaj jest ładna pogoda, jest słonecznie. Bardzo ładnie byłoby widać jezioro, no ale mamy zamarzniętą szybę. Jest 9. Dojechaliśmy na lotnisko. Pewnie będziecie pytać, więc mówię. Autobus ten, który nas przywiózł z Erciş tutaj prosto pod lotnisko, kosztował 20 lir za osobę. Teraz jeszcze zanim na lotnisko wejdziemy, to wam coś powiem, bo nie będę mogła tego kręcić. Na każdym lotnisku w Turcji, nieważne czy jest to lotnisko międzynarodowe czy krajowe, tak jak tutaj, przy samym wejściu od razu jest pierwsza kontrola bagażu i kontrola osobista. Uważam, że jest to bardzo dobre, bo przynajmniej nie ma takiej możliwości, że ktoś podejrzany z jakimś podejrzanym bagażem sobie tak po prostu na lotnisko wejdzie. Bagaże są prześwietlane, ale tego kręcić nie mogę, więc widzimy się w środku. Ok, jesteśmy już po kontroli, weszliśmy na lotnisko.
Teraz będziemy zdawać bagaż i przy tej okazji chciałabym Wam tylko powiedzieć, że jest różnica, jeżeli chodzi o kilogramy bagażu między lotem na przykład z Polski do Turcji, a lotem w środku Turcji krajowym. Wy możecie z Polski do Turcji zabierać bagaż rejestrowany do 20 kg, a my do 15. Ale jeżeli tutaj wewnątrz kraju chcecie bagaż dokupić, to nie wychodzi to aż tak drogo jak nadbagaż z Polski do Turcji, także nie ma problemu, można dokupić. No dobra, idziemy teraz zdać walizkę, ale tego też nie mogę nagrywać i tu Wam jeszcze tylko powiem, że skoro nie wyjeżdżamy poza granicę kraju, to ja nie muszę pokazywać paszportu, wystarczy, że pokażę karty pobytu, czyli coś w rodzaju mojego tutaj tymczasowego dowodu w Turcji. Nuri też tylko dowód. Dobra, idziemy zdać walizkę. Ok, bagaż zdany, bilety są, jest godzina 9:20, samolot mamy o 10:25, więc mamy jeszcze godzinę. No także trochę poczekamy, zjemy sobie śniadanie i niedługo będziemy iść do naszego gate'u. Tutaj to lotnisko akurat jest bardzo malutkie. Wszystko znajduje się tutaj w tej małej sali i okienka do odprawy jest ich tylko kilka. I gate jest tylko jeden, także wszyscy wchodzą do tego samego pomieszczenia, tylko po prostu w takiej kolejności, w jakiej jest samolot. Także nie ma możliwości się tutaj zgubić, nawet z moim brakiem orientacji w terenie. Lotnisko jest po prostu tak małe, ale tutaj na van wystarczy. Ok, jesteśmy już w naszym gejcie, jedynym jaki jest na tym lotnisku. Jest 9:51, więc jeszcze trochę czasu, zanim będą wpuszczać na samolot. Zanim do gate'u nas wpuścili, to znowu była kontrola osobista. Tym razem ze ściąganiem butów. Wiadomo, buty zimowe, ciężkie, z grubą podeszwą, podejrzane, więc wszyscy buty ściągali. Tego też nie mogłam dla Was nagrywać, ale pełne bezpieczeństwo. No dobrze, to teraz czekamy już na samolot. Yeah, it's a hot day. I'm hanging in the sunshine. You should hit me with the splash gun so I cool down. Won't you come on over? We can party till the sun's down. Baby, let me buy you a drink while we're dancing a blink. I could go for some Queen Bee too. Macy's going boom boom. If you're looking for some crazy, I'll tell you everybody's standing in a line for the water slide. You can come on over. We can take the roller coaster. And you know everybody's looking for a ride in the water slide. Water slide. Surfing on a wave of good feelings. Well, it's just another Friday in paradise. So bring your A game, 'cause you know this party won't stop. We could never run out of time, sipping strawberry lime. You know I wanna share it with you. Macy's going boom boom. If you're looking for some crazy, I'll tell you everybody's standing in a line for the water slide. You can come on over. We can take the roller coaster. And you know everybody's looking for a ride in the water slide. Water slide.
here. Everybody wants a ride in the water slide. 3, 4. Ruszyliśmy już jakiś czas temu. Teraz chciałam wam chwilę powiedzieć co i jak na temat podróży, tylko nie wiem, czy będzie mnie tutaj słychać, bo tak strasznie szumi ten samolot, ale spróbuję. Jesteśmy na pokładzie samolotu linii Sun Express i ta linia oferuje połączenie się tutaj z pokładowym Wi-Fi, z ich aplikacją, sprawdzaniem sobie danych lotu. Zaraz wam to pokażę. No, ruszyliśmy planowo o 10:25, teraz już jest 10:54, już trochę przelecieliśmy. Jak się jedzie tą trasę z Van do Burdur normalnie po ziemi, to wychodzi 1600 km około. W powietrzu wiadomo, że to jest inaczej. Już wam pokażę, ile jeszcze nam zostało, ale jak startowaliśmy, to pilot zaznaczył, że będziemy lecieć około 1,5 godziny. Zobaczcie, tak naprawdę no to ruszyliśmy tutaj stąd, z nad jeziora Van i już kawałek przelecieliśmy, jak widać, znak samolotu i lecimy tutaj do Antalii. Tu można sobie zobaczyć dane lotu. Widzicie, tyle przelecieliśmy i zostało jeszcze, pokazuje system, 59 minut. No, zobaczymy. Jest godzina 11:47. Prawie dolecieliśmy. Zostało jeszcze 10 minut. Niedługo będziemy lądować. If you're looking for some crazy, I'll tell you everybody's standing in a line for the water slide. You can come on over, we can take the roller coaster. And you know everybody's looking for a ride in the water slide. Water slide. Up in here, got that DJ playing music, everybody wants to hear, yeah. It's getting kinda crazy up in here, everybody wants a ride in the water slide. 3, 4. Wylądowaliśmy, jesteśmy na lotnisku w Antalii. I teraz jeszcze jedna różnica między wami, którzy lecicie z Polski do Turcji, a nami, którzy lecą samolotem krajowym. Taka różnica, że my oczywiście tutaj już nie podchodzimy do kontroli paszportowej, no bo paszportów tu nie pokazujemy, nie przekroczyliśmy granicy. Idziemy od razu po bagaże. Wyszliśmy z lotniska, musimy teraz dojechać do rodzinnego miasta Nuriego, czyli do Burdur. Ale najpierw musimy dostać się tramwajem na dworzec autobusowy. Tramwaj jedzie od razu spod lotniska. Sprawdzę tylko, ile mamy na karcie. 9 lir. Starczy? Czy ładujemy? Ładujemy piątaka. Oj, czapka mi spadła. Hop. Załadowało. To możemy jechać. Jak widzicie, tramwaj znajduje się od razu przy lotnisku. Nigdzie dalej nie trzeba krążyć. Jak chcecie z lotniska dostać się do miasta, to zamiast krążyć, szukać jakichś autobusów, czy nie daj Boże jechać taksówką, warto sobie pojechać tym tramwajem. Jedzie do miasta i jedzie aż na dworzec autobusowy. Wystarczy mieć taką kartę, Antalya Card, wszędzie są te maszyny.
Można w tych maszynach zarówno tą kartę doładowywać, jak i wyrobić sobie nową. Także to polecam. O, czekamy chyba, aż się trochę ludzi nazbiera, nie wiem. Wtedy będziemy ruszać na dworzec. Okej, jest godzina 14, wysiedliśmy właśnie z tramwaju. W tramwaju nie udało mi się za dużo nakręcić, bo był straszny tłok. Teraz będziemy wchodzić do budynku dworca, do autogaru i sprawdzać, jaki mamy autobus do Burdur. To odezwę się tam. Jesteśmy na dworcu. Dotarliśmy na dworzec chwilę po 2:00 i kupiliśmy bilet do Burdur na 3:00, znaczy 15:00. Więc poszliśmy sobie tutaj na dworcu do knajpki coś zjeść. Zjedliśmy gözleme z ziemniakami w środku i wypiliśmy czaj. Wszystko to kosztowało 25 lir. Bilety na autobus do Burdur kosztowały 23 liry za osobę. I jak już jesteśmy przy cenach, bo może będziecie też o to pytać, samolot z Van do Antalii kosztował 320 lir za osobę. Idziemy zobaczyć, czy nasz autobus już jest. Widzieliście, jak Nuri zdawał bagaż? Zawsze w tych autobusach międzymiastowych można bagaż do tego bagażnika takiego zostawić. Nie wiem, jak się taki wielki bagażnik nazywa. Bagażowy? Nie, to w samolocie. W każdym razie nie trzeba się martwić, że ten bagaż później jakoś zaginie czy coś, bo pan przykleja na bagaż nalepki tak samo jak na lotnisku i daje później takie karteczki i bagaż się z tą karteczką odbiera. Także nikt tego nie pomiesza, nikt kogoś innego bagażu nie zabierze. No czekamy, jeszcze jest trochę czasu. O 15:00 będziemy ruszać. I jeszcze krótkie info, zanim ruszymy, bo to też na pewno będziecie pytać. Ile kilometrów mamy z Antalii do Burdur? 120 kilometrów. Zobaczymy, ile czasu będziemy jechać autobusem. Ale tutaj drogi na pewno czyste, śniegu nie ma, więc będzie ok, myślę. I am off to invisible grounds. Don't know when to stop. Returning is not the way for me. Only a mile to go. Somewhere I belong. I'll see it clearer now. Wysiedliśmy z autobusu, jesteśmy w Burdur. Jest godzina 17, czyli na razie jesteśmy w podróży 10 godzin. No i w sumie już dalej nie trzeba liczyć, bo teraz tylko z dworca podjedziemy autobusem miejskim kawałek do miasta i już będziemy u Nuriego rodzinki w domu. Czyli tak to wygląda. 1600 km Van, Burdur. Widzieliście już tą trasę samochodem, tyle że w drugą stronę. I samochodem zajęło nam to 2 dni. Teraz trochę krócej, 10 godzin. Ale i tak jesteśmy wykończeni.
Bo nie dość, że jesteśmy od 6 rana na nogach, to jeszcze oboje jesteśmy przeziębieni przez te śniegi w van. Więc nic, tylko jak najszybciej udać się do domu i odpoczywać. Ale tutaj troszeczkę się ugrzejemy. W Burdur jest dużo cieplej niż w Van, a w Antalii już nie mówię. Zanim zakończę tego vloga, to powiem wam tylko jeszcze, jaki jest plan. W ogóle w momencie, jak wy oglądacie tego vloga, to już jest chyba 3 tygodnie później po tym, jak ja go nagrywałam. Dzisiaj jest 25 stycznia. Ferie zimowe trwają do którego? 3? Do 3 lutego. Więc przez tydzień będziemy tutaj w Burdur u Nuriego rodzinki. Później Nuri wraca do Van, do pracy. A ja jeszcze 2 tygodnie zostaję w Antalii spotkać się z moją mamą, tak jak rok temu. Więc stamtąd będą też vlogi. W Burdur pewnie też jeszcze coś nakręcę, ale za dużo pewnie nie, bo tutaj po prostu chcielibyśmy spędzić jak najwięcej czasu z rodzinką. Bo rzadko się z nimi widujemy, jak widzicie, przez tą odległość. No i tyle. Zresztą, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wszystko widzicie na bieżąco. Linki do mediów społecznościowych są w opisie pod filmem, tam zaglądajcie. A teraz już się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że podobał wam się ten vlog. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał. O Boże, nie mam siły, już wyglądam też masakra. Kończę. Do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz. Yeah, it's a hot day. I'm hanging in the sunshine.